Producenci spalili miliardy dolarów na produkty, których prawie nikt nie chciał. Google, Snapchat, Magic Leap i cała masa innych producentów utopiła niewyobrażalne pieniądze. No i tutaj najciekawsze. Meta przychodzi i nagle sprzedaje 2 miliony okularów w rok. W zasadzie robią dokładnie to, co wszyscy wcześniej koncertowo zepsuli. Jak jest to możliwe? Odpowiedź kryje się w 13-letniej historii spektakularnych błędów, społecznego oporu i jednej genialnej strategii, którą wszyscy jakby przegapili. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Dobra, słuchajcie, podzieliłem tę fascynującą historię na 4 główne części. Po pierwsze, wrócimy do 2012 roku i zobaczymy narodziny oraz spektakularny upadek Google Glass. I uwierzcie mi, powód, dla którego społeczeństwo zbuntowało się przeciw Glassholes, mówi nam więcej o ludzkiej naturze niż o technologii. Po drugie, przeanalizuję 5 desperackich prób Snapchata, każda droższa i cóż, bardziej absurdalna od poprzedniej. To jak oglądać w slow motion katastrofę, od której nie da się odwrócić wzroku. Po trzecie, i to jest kluczowe, pokażę wam genialną strategię budowania akceptacji, ale nazwijmy ją obrazowo koniem trojańskim, którą zastosowała Meta, bo oni zrobili coś, co w retrospektywie wydaje się oczywiste, ale wtedy nikt tego nie wiedział. Na koniec spojrzymy na model porażek całej tej kategorii, bo to nie jest tylko historia o gadżetach. To historia o tym, jak wielkie korporacje mogą spektakularnie nie rozumieć ludzkich potrzeb. I generalnie, jeśli myślicie o innowacjach w swojej branży, ta historia może was uchronić przed spaleniem fortuny. No dobra, ale żeby zrozumieć skalę tej porażki, musimy się wrócić do roku 2010. Google uruchomiło wtedy X-Lab. Miało to być tajne laboratorium niesamowitych możliwości. Miejsce, w którym powstawały pomysły typu samojezdne samochody, balony internetowe, czy uwaga, soczewki kontaktowe, które miały mierzyć poziom cukru we krwi. W zasadzie taka piaskownica dla genialnych szaleńców z nieograniczonym budżetem. No i właśnie tam Babak Parviz, szef projektu Glass, miał wizję. Pamiętam tę ekscytację, że komputery znikną albo że staną się dostępne, ale niewidzialne. Brzmi znajomo? No jasne, że tak. Dokładnie to samo mówi teraz każdy CEO firmy od hardware'u. Ale wtedy, w 2010 roku, to było bardzo śmiałe. Przez 3 lata ten zespół stworzył coś, co faktycznie było niewiarygodne. Wyobraźcie sobie, wyświetlacz pokazujący obraz równoważny 25-calowemu monitorowi w oprawce okularów. Do tego kamera 5 megapikseli, przewodnictwo kostne dźwięku, żeby słyszeć bez słuchawek, 16 GB pamięci. Wszystko w czymś, co waży tyle, co zwykłe okulary przeciwsłoneczne. No i wtedy przyszło Google I.O. 2012. Pamiętam ich prezentację. W tle rosło jeszcze wtedy Google+, pamiętacie ten Facebook Killer? A tu nagle na scenę wpadają spadochroniarze. Skaczą nad San Francisco, transmitują wszystko przez Glass na żywo, potem wspinacze na dachu, BMX-y wjeżdżają wprost na scenę. I w całym tym szaleństwie wchodzi Sergey Brin w okularach. To jest przyszłość komputerów osobistych. No i wiecie co? W tamtym momencie mu uwierzyłem. Ale potem przyszła rzeczywistość. Kwiecień roku 2013 startuje Explorer program. No i tutaj zaczyna się cały ten dramat. Google oczekuje za swoje okulary $1500. Za co? No w zasadzie za przywilej bycia testerem. Serio? Nie za gotowy produkt, ale za możliwość testowania czegoś, co ledwo działało. Co dostawali za te pieniądze? Urządzenie z baterią, gdzie Google obiecywał typowy dzień użytkowania, tylko że jak się okazało, ta definicja typowego dnia była bardzo specyficzna. Włącz nagrywanie wideo, 45 minut, papa. System, który zawieszał się regularnie, tak samo jak Windows 95. I najlepsze, trzeba było mieć sparowany telefon, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. To była bardziej testowa platforma deweloperów Google'a niż coś, co można było nazwać produktem. Ale prawdziwy problem? On nawet nie był techniczny. 22 lutego 2014 roku bar Mołotow w San Francisco. Sarah Slocum, dziennikarka techniczna, wchodzi do tego baru w Google Glass. Chce po prostu wypić drinka, a może nagrać parę czegoś, co dzisiaj nazywamy Stories. Pamiętajcie, że to były czasy jeszcze przed powstaniem Instagram Stories. Wydarzenia są dość dramatyczne. Ludzie nie chcą jej tam z tymi okularami. Ktoś czymś nią rzuca, ktoś sięga, aby zdjąć jej te okulary. Sarah nagrywa całe zajście, a film trafia na YouTube. W tydzień termin Glassholes staje się wiralowy i tutaj, moim zdaniem, Google przegrało całą wojnę o smart glasses. To, co wydarzyło się później, to fascynujący przypadek społecznego oporu przeciw technologii. Powstała cała kampania Stop the Cyborgs, kompletnie oddolna.
Tworzyli darmowe naklejki dla biznesów. Proste, czarno-białe znaki. Przekreślone Google Glass. W ciągu miesięcy setki miejsc wprowadziło takie zakazy. Najbardziej znane było The Fight Point Cafe ze Seattle, a potem już się posypało. Kina, bary, kawiarnie, restauracje, nawet kasyna. Ale wiecie, który zakaz był najbardziej symboliczny? Sam Google. Niektóre obszary kampusu Mountain View stały się strefami bez ich okularów. Pracownicy się skarżyli, że czują się niekomfortowo. Wyobraźcie sobie, tworzysz produkt, którego twoi właśnie pracownicy nie chcą używać. Oficjalne liczby nigdy nie wyciekły, ale branżowi analitycy mówią, że sprzedało się tych okularów około 300 000 sztuk w 2 lata. Dla porównania, Apple sprzedaje więcej iPhone'ów w jeden dzień. Średni czas użytkowania po zakupie 2 tygodnie. 90% ludzi przestało je nosić w ciągu miesiąca. Szybko lądowały w szufladzie ze starymi ładowarkami i telefonami, co? I w końcu 19 stycznia 2015 roku Google ogłosił koniec programu Explorer. Nagłówki gazet mówią wtedy o zamknięciu otwartej bety i przejściu od konceptu do rzeczywistości. W tłumaczeniu z języka PR i korpomowy oznacza to, że spaliliśmy kupę kasy i się poddajemy. Ale czekajcie, to nie koniec historii. W 2017 powstaje Google Glass Enterprise Edition, a w 2019 ich druga edycja. Dla kogo? Dla fabryk, szpitali i magazynów. I wiecie co? To faktycznie działa. Boeing zaraportował 25% wzrostu wydajności przy robieniu okablowania w samolotach właśnie dzięki temu programowi. Chirurdzy używają ich do wyświetlania danych pacjenta podczas operacji. Ale to już jest zupełnie inna kategoria. To jest narzędzie pracy, a nie gadżet lifestyle'owy czy modowy, jak miało być na początku. 15 marca 2023 roku Google zamknął wszystkie produkty związane z serią Glass. Po 13 latach, setkach milionów dolarów Google oficjalnie zamyka ten rozdział. Otwierają go ponownie w tym roku, w maju, całkiem niedawno, na kolejnej konferencji z serii I.O. pokazali kolejny prototyp, ale to jeszcze przyszłość, a nie już przeszłość. Zastanówmy się zatem, jaka była moja hipoteza. Google nie zrobiło złych okularów, serio, technologicznie były świetne. Problem w tym, że zrobili okulary na złe czasy, w złym kontekście, no i dla złych ludzi. Okulary Google'a wyglądały jak gadżet z filmu sci-fi, a ludzie nie chcą wyglądać, jakby uciekli z planu Blade Runnera, gdy idą po kawę. Kosztowały tyle, co używany samochód. Działały jak używany samochód, jeszcze od handlarza Mietka, którego widzisz raz w życiu. I trafili do tej kategorii ludzi, których nazywamy early adopters, którzy chcieli być pierwszymi posiadaczami. Nie byli użytkownikami, którzy faktycznie tego potrzebowali. Zauważcie, jak właśnie połączyłem analizę produktową z psychologią społeczną i strategią marketingową. Te dziedziny zdecydowanie za rzadko ze sobą rozmawiają, a przecież sukces albo porażka produktu zależy de facto od ich harmonii. Dobra, lećmy dalej. Jeśli myślicie, że Google kompletnie pokpiło sprawę, to zobaczcie, co zrobił Snapchat. Premiera w listopadzie 2016 roku, Venice Beach, Los Angeles. Snapchat zapowiada, że Spectacles to nie gadżet, to nowy sposób tworzenia wspomnień. No i już wtedy powinienem wiedzieć, że to się źle skończy. Kiedy firma zaczyna mówić o tworzeniu wspomnień, to zazwyczaj znaczy, że nie ma pomysłu na biznes model. Ale strategia marketingowa była w zasadzie genialna w swojej dziwaczności. Snapbot, czy automat wyglądający jak gigantyczne oko stworzone przez Pixara, pojawiał się w losowo wybranych miejscach świata. Ludzie śledzili lokalizację na Snapchacie czy na Twitterze, stali godzinami w kolejkach. To był świetny marketing wirusowy. I pierwsze liczby wyglądały obiecująco. Hype, kolejki, social media, influencerzy się zabijali, żeby dostać parę tych okularów. No ale potem przyszła brutalna rzeczywistość takiego codziennego użytkowania. 10-sekundowe filmy, do tego dziwacznie okrągłe. Miało to być zaletą, ale kompletnie się nie przyjęło. Może dlatego, że filmy nadawały się tylko do Snapchata. Zero kompatybilności z czymkolwiek innym. Chcesz wrzucić na Instagrama albo na YouTube? Zapomnij. Bateria wystarczała na 100 takich 10-sekundowych filmów. Ładowanie odbywało się w etui. Kosztowały $130. Po roku Snapchat w końcu przyznał, że sprzedał 150 000 sztuk. Po 1,5 roku 220 000 sztuk sprzedanych. No i może pomyślicie, to wcale nie tak źle. No tak, ale to jest tylko 0,08% użytkowników Snapchata. Naprawdę to jest niedużo. Dla porównania, w tym samym roku Apple wypuściło AirPodsy i sprzedało ich około 15 milionów w pierwszym roku. Obecnie przekraczają pewnie lekko 100 milionów sztuk rocznie. I teraz najlepsze. 50% ludzi wrzuciło okulary od Snapchata do tej samej szuflady, w której już leżały Google Glassy. Spora część użytkowników wrzuciła je tam już po tygodniu od zakupu.
Przychody w pierwszym kwartale 2017 ponad 8 miliardów dolarów, w drugim kwartale ponad 5 miliardów. Spadek o 35% w kwartał. Potem Snapchat musiał odpisać 40 milionów dolarów strat na niesprzedanych zapasach. 40 milionów dolarów w okularach leżących w magazynie. No ale Snapchat się nie poddał. W 2018 wypuścił drugą edycję okularów. Co zmienili? Dodali wodoodporność. Super, teraz można nagrywać bezużyteczne, okrągłe filmy w deszczu. Możliwość robienia zdjęć? No wow, jakby wymyślili aparat. Szybszy transfer, zamiast 3 minut na 10-sekundowy film trzeba było czekać tylko minutę. I co najlepsze, usunęli żółty pierścień światełek LED, który był zamontowany w oprawce. Wiecie dlaczego? Bo ludzie wstydzili się nosić coś, co wyglądało jak zabawka z Happy Meala. Problemem tych okularów był wciąż brak powodu do ich w ogóle istnienia. To jak ulepszać młotek, gdy problem wymaga śrubokręta. W 2019 roku wyszła trzecia wersja, no i tutaj Snapchat stracił kompletnie kontakt z rzeczywistością. Zrobili pivot do premium, zaoferowali stalową oprawkę, 2 kamery HD, nagrywanie w 3D. Cena okularów to $380. Było to prawie 3 razy drożej niż pierwsza generacja. W zestawie Vizir 3D. No i wiecie co to było? Kawałek kartonu z soczewkami, taki jak popularny kiedyś Google Cardboard, tylko droższe. No w zasadzie demo, które udawało jakąś funkcję. Sprzedaż była tak niska, że Snapchat przestał publikować liczby, no a gdy firma przestaje się chwalić danymi, no to wiecie, że jest źle, no chyba, że to robi Apple. Z perspektywy inwestorów katastrofa, akcje spadają przy każdej prezentacji nowych okularów. Z perspektywy użytkowników, no dziwaczna próba sprzedania im czegoś, czego nie chcą i czego nie potrzebują. Z perspektywy Snapchata była to desperacka próba udowodnienia, że są czymś więcej niż aplikacją, która służy nastolatkom do wysyłania znikających zdjęć. Nieważne, wiecie czego. W 2021 debiutuje 4. generacja Spectacles i tutaj następuje trochę zwrot akcji. Pierwsze prawdziwe okulary AR rozszerzonej rzeczywistości od Snapchata. Rozszerzona rzeczywistość ma wtedy szansę wyjść na salonę. Dodali podwójny wyświetlacz, chyba ta sama technologia co w HoloLensach od Microsoftu i sensowny procesor od Qualcomma Snapdragon XR1. Brzmi imponująco? No właśnie, bo były dostępne tylko dla deweloperów. Zero sprzedaży konsumenckiej. I wiecie co? To był pierwszy mądry ruch Snapchata. W końcu się nauczyli, że lepiej nie sprzedawać wcale, niż sprzedawać źle i niszczyć markę i generować straty. No ale potem mamy wrzesień 2024 roku i Spectacles 5. Słuchajcie, no bo tu już zaczyna się kompletny absurd. Snapchat proponuje autonomiczny system, nie potrzebuje wcale telefonu. Dodali też śledzenie dłoni, usprawnili sterowanie, ale waga tego urządzenia to aż 226 gramów. To więcej niż mój prawie 7-calowy telefon. Bateria 45 minut. 45 minut. No i to nie jest nawet najgorsze. Chcieli za te okulary $99 miesięcznie albo 110 euro miesięcznie. To nie jest sprzedaż, to jest subskrypcja. 12-miesięczna umowa, z której nie możesz zrezygnować. Wychodzi około 5,5 tysiąca złotych za rok. Za okulary, które działają 45 minut. Wiecie co? Większość ludzi widzi w tym desperację. Ja w tym szaleństwie widzę odrobinę geniuszu. No bo zastanówmy się. Snapchat w końcu przestał udawać, że robi projekt konsumencki. Zrobił narzędzie deweloperskie z modelem SaaS, czyli wytwarzania oprogramowania do rozszerzonej rzeczywistości. Targetują teraz firmy, nie konsumentów. $1200 rocznie to nic dla software house'u, który testuje AR. Do tego mają ograniczoną dystrybucję i w ogóle w zasadzie chyba ciężko je kupić. To pivot w stylu, skoro nie możemy wygrać tej gry, zmieńmy zasadę. No dobra, przeanalizujmy systematycznie, dlaczego Spectacles poniosły taką spektakularną porażkę. Widzę 4 główne powody. Rzecz pierwsza, rozwiązywali problem, który nie istniał. No serio, ktoś pomyślał, wiesz czego mi brakuje? Możliwości nagrywania 10-sekundowych, okrągłych filmów. Telefony już nagrywają wideo i robią to znacznie lepiej. Druga sprawa, zamknięty ekosystem. To jak kupić samochód, który jeździ tylko po drogach Snapchata. No zero uniwersalności. W erze, gdy wszystko jest ze wszystkim kompatybilne i zintegrowane, oni zrobili cyfrową wyspę. Po trzecie, to błędna grupa docelowa. Główni użytkownicy Snapchata to generacja Z, a Gen Z no nie chce wyglądać jak poprzebierane geeki. Oni chcą używać najnowszej technologii, ale nie chcą tym epatować i się nią obwieszać. To jest subtelna, ale kluczowa różnica. No i wreszcie po czwarte, cena versus wartość.
Każda generacja jest droższa, ale bez proporcjonalnych korzyści. To jak produkty Apple, tylko bez części, która mówi o tym, że ludzie rzeczywiście tego chcą. No, poza Vision Pro, bo to w tym zestawieniu oczywiście pomijam. Ale zastanówmy się na czymś głębszym. Co by się stało, gdyby Spectacles faktycznie odniosły sukces? Wyobraźcie sobie świat, gdzie miliony ludzi nagrywają okrągłe 10-sekundowe filmy. Każde doświadczenie jest zredukowane do okrągłego klipu. Może dobrze, że to się nie udało? A teraz słuchajcie, bo to będzie najciekawsza część tej historii. Podczas gdy Google i Snapchat palili miliardy, Meta zrobiła coś, co w retrospektywie wydaje się oczywiste. Ale żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć aż do roku 1952. Raymond Steigman z Bausch Lomb produkuje pierwsze na świecie plastikowe okulary przeciwsłoneczne. Nazywa je Wayfarer. Krytycy dzisiaj zaliczają je do absolutnych klasyków designu, porównując z krzesłami Ames czy z Cadillaciem Eldorado. No i teraz patrzcie, co się dzieje. W 1955 roku James Dean nosi je po buntowniku bez powodu. Nagle każdy nastolatek w Stanach chce być jak Dean. Lata 60. Listę osób w Wayfarerach czyta się jak artykuł z Wikipedii o kulturze tamtych czasów. JFK, Bob Dylan, Muhammad Ali, Andy Warhol. To nie były okulary, to była ikona kulturowa. Zauważcie, że ludzie kupowali tożsamość, a nie technologię. No i potem przychodzi kryzys. W 1981 sprzedało się tylko 18 000 par tych okularów globalnie. Model znalazł się na skraju wycofania z produkcji. No i tu dzieje się magia. W 1982 roku Ray-Ban podpisuje umowę za $50,000 rocznie z firmą Unique Product Placement. 50 000 rocznie. Wtedy średnia cena typowego domu w Stanach była wyższa. Efekt? Między 82 a 87 Wayfarery pojawiają się w ponad 60 filmach i serialach rocznie. To więcej niż jeden film na tydzień. A prawdziwy game changer? Rok 83 i Risky Business z Tomem Cruise'em. Po filmie Paula Brickmana wszyscy znowu chcieli mieć Wayfarery. Bum! Sprzedaż skoczyła z 18 000 do 360 000 par w rok. Wzrost o prawie 2000%. Dzięki kolejnym filmom Wayfarery trzymają się mocno nawet wtedy, gdy wychodzi Top Gun, znowu Tom Cruise i w 86 eksplodują awiatory, które dominują tę branżę. W szczycie późnych lat 80. sprzedaje się 1,5 miliona par rocznie. Z produktu na wymarciu, no znowu do globalnego fenomenu w 5 lat. Za to w 99 roku Wayfarery już tak dobrze sobie nie radzą. Wtedy Luxottica kupuje Ray-Ban od Bausch Lomb za $640 milionów. Ale Włosi widzieli coś, czego Amerykanie chyba nie dostrzegli. Na eBayu, bo już wtedy istniał, vintage'owe Wayfarery z lat 50. sprzedają się za minimum $500 za sztukę. Ludzie płacą fortunę za autentyki. Rynek tęskni za oryginałem. Luxottica wypuszcza klasyczne Wayfarery i wraca z mocą na rynek. Mijają lata produkcji okularów, mamy już na rynku wiele prób z okularami smart. I teraz uwaga, następuje moment, gdy Mark Zuckerberg robi coś, co jest jednocześnie oczywiste i genialne. Zauważcie patent. Google próbował stworzyć własną markę od zera. Google Glass brzmiał jak produkt dla programistów, nie dla normalnych ludzi. Snapchat desperacko próbował przenieść swoją markę z apki na hardware. Spectacles by Snapchat. Już sama nazwa mówi, że jest to gadżet technologiczny. A Zuckerberg? On nie próbuje stworzyć okularów Facebooka, nie buduje marki od zera, nie walczy ze stygmatem tego tech geeka. W 2019 roku Zuckerberg leci do Mediolanu. Spotyka się z zarządem firmy Essilor Luxottica, która jest właścicielem marki Ray-Ban i składa propozycję, która jest w swojej prostocie genialna. Wy macie 70 lat budowania marki, my mamy technologię. Wy wiecie, jak sprawić, żeby ludzie chcieli nosić okulary? My wiemy, jak sprawić, żeby okulary były smart. Robimy? W 2021 roku powstały Ray-Ban Stories, pierwsza generacja tych okularów. Media piszą 300 000 sprzedanych sztuk w 16 miesięcy. Porażka jak Google Glass. Ale Meta wiedziała lepiej. To był tylko test, MVP, czyli dowiezienie minimalnej wartości produktu, żeby stestować rynek. Pytanie tak naprawdę brzmiało, czy ludzie w ogóle zaakceptują ideę smart glasses, jeśli wyglądają jak normalne okulary. Odpowiedź przyszła chwilę później. Tak, dlatego, że nie kupowali smart glasses od Facebooka. Kupowali Ray-Bany, które swoją drogą robią zdjęcia. To fundamentalna różnica w pozycjonowaniu. To nie jest technologia z dodatkiem stylu. To przede wszystkim styl z dodatkiem technologii. W październiku 2023 roku wychodzi druga generacja Ray-Ban Meta. No i tutaj zaczyna się prawdziwa historia sukcesu. W
pierwszym roku sprzedali ponad 2 miliony tych okularów. Dla porównania to jest 10 razy więcej niż Google Glass przez całe swoje istnienie. 60% sklepów Ray-Bana w Europie raportowało, że to jest ich bestseller. Bestseller ze wszystkich Ray-Banów. Cały rynek Smart Glasses rośnie ostatnio o ponad 200% rok do roku. Po dekadzie porażek nagle mamy boom. Ich producent EssilorLuxottica zwiększa produkcję. Plan 10 milionów sztuk rocznie już w tym roku. Partnerstwo zostaje przedłużone do 2034 roku, a Meta kupuje 5% udziałów producenta tych okularów, czyli w EssilorLuxottica, który swoją drogą jest w zasadzie monopolistą na rynku luksusowych oprawek do okularów. To nie jest przypadek. To nie jest szczęście. To 70 lat budowania marki plus 10 lat uczenia się na błędach innych. No dobra, podsumujmy. Po dekadzie obserwacji tej branży widzę 5 głównych przyczyn notorycznych porażek inteligentnych okularów. Pierwsza to jest technologiczny determinizm. To naiwna wiara, że lepsza technologia automatycznie równa się lepszy produkt. Google Glass były technologicznie świetne. No i co z tego? Druga, ignorowanie kontekstu społecznego. Glass i cała afera Glassholes to podręcznikowy przykład. Można mieć najlepszy produkt, ale jeśli społeczeństwo go odrzuca, no to game over. Trzecia przyczyna to rozwiązywanie nieistniejących problemów. Spectacles i okrągłe wideo, no serio ktoś o to prosił? Czwarta to przesadna futurystyczność. Produkty wyglądające jak z filmu sci-fi odstraszają mainstream. Ludzie chcą żyć w przyszłości, ale nie chcą wyglądać jakby byli z przyszłości. No i piąta, błędna grupa docelowa. Targetowanie early adopters zamiast mainstreamu to droga donikąd. Early adopters kupią wszystko, co jest nowe i technologicznie wspaniałe. Pytanie, czy polecą to innym, czy będą używać, czy kupią ten produkt 2 razy. I wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Każda porażka skalowała problem. Google stworzył społeczny opór przeciwko całej kategorii, Snapchat dodał do tego sceptycyzm rynkowy, bo to kolejny głupi gadżet, a Magic Leap dodał niewiarę inwestorów. To jest temat w ogóle na osobny film, ale wspomnę tylko, że sprzedali 6000 sztuk Magic Leapów w wersji One w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Szacowali od 100 000 do nawet 1 000 000 sztuk. Od inwestorów pozyskali jakieś 3,5 miliarda dolarów finansowania. To może teraz Google ich uratuje. Każda z tych firm musiała nie tylko rozwiązać własne problemy, ale też odkupić grzechy poprzedników. No i teraz moja główna teza. Słuchajcie, bo to jest chyba klucz do zrozumienia całej tej historii. Sukces w technologii noszonej nie zależy w ogóle od technologii. Zależy od niewidzialności i społecznej, i funkcjonalnej. Meta to zrozumiała. Oni nie sprzedają smart glasses, sprzedają Ray-Bany, które mają dodatkową funkcję. Ray-Bany, które swoją drogą robią zdjęcia. Ray-Bany, które czasem mogą ci coś przetłumaczyć. To fundamentalna różnica w myśleniu. I dlatego wygrali. Co dalej? Widzę 3 możliwe scenariusze. Scenariusz pierwszy to jest normalizacja. Za 5-10 lat każde okulary będą mieć opcję smart jako domyślną. Tak jak każdy telefon jest dziś po prostu smartfonem. Nawet przestaniemy o tym myśleć. Scenariusz drugi to jest regulacja. Obawy o prywatność wymuszają ostre ograniczenia. Unia już pracuje nad przepisami. Może znów kiedyś zobaczymy strefy wolne od smart glasses, tak jak kiedyś w Stanach. Scenariusz trzeci to jest następna iteracja. Wchodzą nowe technologie AR, VR i być może zastąpią one prostą funkcjonalność. Oczywiście nie w takim stylu jak Apple Vision Pro, ale może w końcu na przykład Snapchat zaskoczy. Chociaż bardziej wierzę w chińskie projekty rodem z Huawei'a, z Honora czy z Xiaomi. Mają zasoby, mają możliwości. Za 10 lat możemy mieć nawet soczewki kontaktowe z rozszerzoną rzeczywistością. Który scenariusz wygra? No ja obstawiam pierwszy, normalizację, ale z jednym zastrzeżeniem. Historia Smart Glasses to w zasadzie opowieść o tym, co się dzieje, gdy technologia wyprzedza społeczeństwo. Google Glass nie były złym produktem. Był produktem nie na swoje czasy. Snapchat Spectacles też nie były głupie. Były pomysłem bez zrozumienia ludzkich potrzeb. Meta wygrała nie dlatego, że miała lepszą technologię. Wygrała, bo zrozumiała prostą prawdę. Ludzie nie chcą wyglądać jak cyborgi. Chcą wyglądać normalnie, ale chcą robić nienormalne rzeczy. To lekcja, która wykracza daleko poza smart glasses. Każda innowacja, która ignoruje ludzką naturę, jest skazana na porażkę. Nieważne, ile miliardów zostanie w nią wpompowanych. Zauważcie, że cała ta historia łączy technologię, psychologię społeczną, biznes i marketing. To od dialogu i harmonii między tymi dziedzinami zależy sukces lub porażka produktu. Najbardziej fascynujące lekcje biznesowe często znajdują się właśnie na przecięciu tych pozornie niezwiązanych dziedzin. Ale zostaje jedno pytanie, które faktycznie nie daje mi spokoju.
czy normalizacja permanentnego nagrywania to na pewno dobry kierunek dla społeczeństwa. Bo wiecie co? Studenci z Harvardu niedawno pokazywali taki system Eye X-ray, który identyfikował w czasie rzeczywistym nieznajomych przy użyciu właśnie okularów Ray-Ban Meta. Skanuje twarz, przeszukuje internet i po 30 sekundach wie, kim jesteś, gdzie pracujesz i ile zarabiasz. To nie science fiction, to jest nasza codzienność. W trzecim filmie z serii o okularach Ray-Ban Meta zagłębimy się w ciemną stronę smart glasses. Porozmawiamy o prywatności, nadzorze i zadamy pytanie, które wszyscy jakby ignorują. Co się stanie, gdy każdy będzie nosił na twarzy kamerę? Zasubskrybuj, by tego filmu nie przegapić. Ale na razie jestem bardzo ciekaw, co wy o tym myślicie. Kto bardziej zawinił? Google ze swoją arogancją technologiczną, czy Snapchat w ogóle nie rozpoznaniem potrzeb rynku? W komentarzach dajcie znać. Uważacie, że Meta faktycznie rozwiązała problem Smart Glasses, czy po prostu odroczyła kolejną porażkę? Ja mam swoją teorię, ale jestem ciekawy waszej perspektywy. No i pamiętajcie, czasem najlepszą strategią biznesową jest po prostu przestać walczyć z ludzką naturą. Google i Snapchat zapłacili bajońskie sumy, żeby się tego nauczyć, a wy dostajecie tą lekcję za darmo. To było wydanie zbiorcze, a okulary nosił Maciek Dzierżek. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia.